Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka Podróży. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak to jest podróżować solo jako kobieta po Azji. To jedziemy. Chcesz więcej podróżować, ale nie masz z kim. Masz problem namówić swoich znajomych, rodzinę, chłopaka, męża na to, żeby gdzieś z Tobą pojechali, albo nie chcą jechać tam, gdzie Ty, to może czas pomyśleć o tym, żeby zacząć podróżować samej. Jak to samej, zapytasz? Czy to bezpieczne? To jest chyba pierwsze pytanie, które w ogóle się nasuwa nam, kobietom, jak myślimy o podróżowaniu solo. To jest w ogóle niesamowite, jak bardzo jesteśmy uwarunkowane na to, żeby się bać różnych rzeczy, ale żeby się bać. Tak swoją drogą ciekawe, czy mężczyźni też sobie zadają takie pytania. Ale wracając do tematu, ja stwierdziłam, że nie chcę się bać i wyruszyłam w podróż taką na cały etat sama. I oto jestem 4 miesiące później na wyspie Cat Ba, tutaj w północnym Wietnamie, w miejscu tej wyspy, w której nie ma za dużo turystów, ponieważ tutaj się tylko znajduje port, z którego odjeżdżają statki na jednodniowe lub kilkudniowe wycieczki po zatoce, tutaj Lan Ha lub też słynnej Halong Bay. Natomiast nie ma tutaj plaży, do plaży jest około 40 minut na piechotę, w związku z tym turystów i białych za dużo tutaj nie ma. Mimo wszystko czuję się tutaj absolutnie bezpiecznie i tak naprawdę przez ostatnie 4 miesiące nie było sytuacji, w której czułam się niebezpiecznie. Natomiast absolutnie rozumiem wszystkich, którzy mają obawy przed samotnym podróżowaniem. Na pewno nie jest to aż tak komfortowe jak podróżowanie w grupie czy w parze. Natomiast ja zdecydowanie uważam, że nie jest to rzecz, która powinna nas, kobiety, czy kogokolwiek powstrzymywać przed tym, żeby podróżować i żeby robić to, o czym marzymy. Chciałam tutaj w tym filmie podpowiedzieć kilka rzeczy, które możemy zrobić, żeby czuć się bezpieczniej. Jeśli jest to Twoja pierwsza wycieczka do Azji, też w ogóle pierwsza wycieczka Twoja solo, to ja polecam wybrać na początek kraje, które mają wysoko rozwiniętą turystykę i niski poziom przestępstw ogólnie. Jednym z takich krajów jest Tajlandia. Jest to chyba turystycznie tutaj jeden z najbardziej rozwiniętych krajów w Azji Południowo-Wschodniej. Rzeczywiście nie ma problemu żadnego z transportem, z noclegami. Tajlandia ma jedne naprawdę najfajniejszych hosteli, o których jeszcze za chwilę będę mówiła, w bardzo przystępnych cenach i na bardzo wysokim poziomie. Również jest tutaj mnóstwo zorganizowanych wycieczek, takich, gdzie po prostu klikasz guzik gdzieś na takiej platformie, na przykład jak Agoda czy Get Your Guide i dosłownie jesteś zaopiekowana od drzwi do drzwi, czyli na przykład pojechałam na wycieczkę do Chiang Rai, biała, niebieska świątynia, czarne muzeum, złoty trójkąt, ogólnie cały dzień wypełniony od dosłownie 7 rano do chyba wróciliśmy gdzieś koło 9 wieczorem. Wycieczka naprawdę cały full dzień. Przyjeżdżają po Ciebie do hotelu czy w miejsce, które wskażesz. Obwożą wszędzie, masz kupione bilety, lunch zorganizowany, wszystko jest zorganizowane. O nic się nie musisz martwić. Jeśli nie chcesz sama organizować pewnych rzeczy, to Tajlandia jest bardzo łatwym krajem, gdzie można takie wycieczki po prostu kupić już zorganizowane i szczerze mówiąc, one nie są dużo droższe niż zorganizowałaby się sama. Druga rzecz, wybierając noclegi, zawsze czytaj opinie i sortuj te opinie tak, żeby wybierać te od najnowszych. Kolejną rzeczą w hostelach jest to, że bardzo wiele hosteli, szczególnie w Tajlandii na przykład, oferuje pokoje dormy tylko dla kobiet. Więc jeśli masz mniejszy budżet i jakby najtańszą opcją wiadomo są pokoje zbiorowe, to w Tajlandii nie będziesz miała problemu, żeby znaleźć pokój dla kobiet tylko. Oczywiście jeśli masz większy budżet, to można również pokój indywidualny sobie wziąć i wtedy to chyba jest największy jakby poziom bezpieczeństwa, jaki można czuć. A propos transportu, jeśli czujesz się niekomfortowo, nie chcesz przemieszczać się
transportem lokalnym, aczkolwiek ja niejednokrotnie to robiłam, szczególnie w Tajlandii i jakby nigdy nie ma problemu zarówno ze skupieniem biletu, bo wystarczy na komórce napisać w Google Translate albo w jakimś dokumencie po prostu Worda czy podobnym napisać, gdzie chcesz jechać i oni sprzedadzą Ci bilet, to nie jest żaden problem. Najczęściej bilet można kupić w autobusie. Na pociąg kupowałam na stacji. Nie wiem, czy w pociągach można kupić konduktora na przykład bilet. Szczerze mówiąc, nie wiem tego. Natomiast w autobusach można. Ale jeśli nie chcesz podróżować lokalnymi środkami komunikacji, to tak jak mówię, w większości miejsc nie ma absolutnie żadnego środka, żadnego problemu, żeby kupić bilet na transport taki dla turystów. Tutaj na przykład w Wietnamie ja mam problem znaleźć transport lokalny. Od czasu do czasu można znaleźć jakiś przystanek, natomiast nie ma na tych przystankach żadnego rozkładu jazdy, więc nie wiadomo, kiedy te autobusy lokalne jeżdżą. I też lokalsi tutaj, szczególnie na północy, nie mówią po angielsku, więc ciężko się czegokolwiek dowiedzieć. Tak więc tak naprawdę nie bardzo jest inna opcja jak autobusy turystyczne. Kolejna rzecz, wycieczki zorganizowane. Tak jak już wspomniałam, najczęściej jeśli podróżujesz samotnie, to naprawdę najbardziej opłaca się jeździć na wycieczki zorganizowane. W Tajlandii też, jak kalkulowałam różne opcje, jak zrobię różne wycieczki sama, czy mi się to opłaca, czy nie, najczęściej wychodziło, że jednak jest sensowniej po prostu pojechać na wycieczkę. Kolejną rzeczą jest to, że poznajesz różnych ludzi, czasem fajnych, czasem mniej fajnych. Miałam na przykład szczęście poznać w Chiang Mai Wietnamkę z Ho Chi Minh z południa i jeśli jesteśmy umówione, że jak ja dotrę właśnie na południe, to się spotkamy. Wietnamczycy, jeśli oni mówią trochę po angielsku, to są bardzo tacy skorzy i bardzo chętnie chcą się spotykać i jakby poznawać też obcokrajowców. Tak więc myślę, że to spotkanie dojdzie do skutku i bardzo fajnie, bo daje Wam to opcję poznania turystów, ale nawet niekoniecznie z Europy czy z Polski konkretnie, tylko właśnie z innych regionów, którzy też mogą fajnie Wam pomóc później zorganizować resztę Waszego wyjazdu na przykład. Kolejną rzeczą, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to postaraj się, żeby Twoi bliscy zawsze mniej więcej wiedzieli, gdzie jesteś. Jak jedziesz na jakąś wycieczkę, daj im znać, że jedziesz na tą wycieczkę z taką i taką firmą. Na przykład to, co ja zrobiłam, to udostępniłam mojej mamie konkretnie moją lokalizację na Google Mapach i tak więc ona wie zawsze gdzie ja jestem, jakby coś się stało, to przynajmniej wie jakie było ostatnie miejsce, w którym byłam. Kolejna rzecz, w którą ja się zaopatrzyłam będąc jeszcze w Polsce, to jest taki oto, ja to nazywam panic button. To jest takie urządzenie, które może służyć jako pierwsza latarka. Ma różne tryby i to jest fajne, na przykład jeśli gdzieś wracacie wieczorem skądś, tutaj w Azji, teraz na przykład co teraz mamy, październik, prawie koniec października, zaraz będzie listopad, robi się bardzo szybko ciemno. Już o 6 po południu jest kompletnie ciemno, więc jeśli nie ma gdzieś latarni, jakaś mniej właśnie oświetlona okolica, no to jest fajna opcja, żeby niekoniecznie świecić komórką, ale można to przyczepić do tyłu plecaka czy torby i jakby jesteśmy bardziej widoczni. Ale ta nakładka się zdejmuje i wtedy wydaje to urządzenie taki mega głośny dźwięk. Ja to zawsze mam przy plecaku, właściwie w plecaku. I no to jest taki jakby alarm, jakby coś się działo, nie możesz krzyknąć albo coś, no to na pewno to zwróci uwagę wszystkich w okolicy, obudzi wszystkie okoliczne psy i miejmy nadzieję zwróci kogoś uwagę. Nigdy nie musiałam tego używać, ale to jest jakiś tam powiedzmy środek bezpieczeństwa, tak? Który warto ze sobą mieć. Ja to kupiłam chyba na AliExpress za nie wiem, 20 czy 30 zł. Kolejna rzecz, przygotuj portfel dla złodzieja. Ja mam taki. Tutaj w środku mam
stare jakieś banknoty z Tajlandii. Tutaj w ogóle jest ich całkiem sporo. Natomiast stare banknoty, stare monety, one już nie są w użyciu. To nawet nie tylko z Tajlandii, ale z kilku krajów, w których byłam. Po prostu wzięłam jakby z domu to, co miałam, jakieś tam stare waluty. I jeśli macie na przykład jakąś starą kartę bankomatową, to też może zamiast ją wyrzucać czy ciąć, to warto sobie właśnie trzymać na okoliczność takiego właśnie portfela. Czyli ten portfel, jeśli ktoś Was kiedyś napadnie i powie daj mi swoje pieniądze, to dajecie mu ten portfel. I no, wyobrażam sobie, nigdy nie miałam takiej sytuacji, ale wyobrażam sobie, że żaden złodziej nie będzie stał, nie będzie patrzył i liczył, ile w tym portfelu jest, albo jakiej waluty, albo jakich pieniędzy, albo czy karta, którą jest w takim potencjalnie portfelu, jest ważna. Kolejną rzeczą, którą zrobiłam zanim w ogóle wyjechałam w moją podróż, to było kurs samoobrony. Zapisałam się na taki weekendowy kurs samoobrony. I teraz tak, ja myślałam, że się tam nauczę pić i będę taka później przygotowana na wszelkie ewentualności. To, co instruktorzy na tym kursie najbardziej podkreślali, to było to, żeby uciekać, żeby nie próbować się bić, bo prawda jest taka, że będąc kobietą, większość facetów będzie od nas po prostu silniejsza. I bicie się, no, nie ma co się oszukiwać, trochę nie ma sensu. Tak więc trzeba nie doprowadzić do sytuacji, gdzie będzie niebezpiecznie. I o tym za chwilę. Ale po drugie, jak już jesteśmy w takiej sytuacji, to żeby uciekać, żeby krzyczeć, ale niekoniecznie nie pozwolić napastnikowi podejść do nas blisko, tak że on będzie mógł nas w jakikolwiek sposób złapać. I to jest chyba najważniejsza rzecz, którą wyciągnęłam z tego kursu. Na koniec tego kursu, po 2 dniach, były takie jakby ćwiczenia, takie symulacje robiliśmy właśnie. Instruktor był napastnikiem i miałyśmy się bronić. Na podstawie tego, co się nauczyłyśmy przez właśnie ostatnie 2 dni. I ja na przykład odkryłam o sobie, że ja mam problem kogoś uderzyć. Czego się nie spodziewałam, bo myślałam, że jest zupełnie odwrotnie jakby. Natomiast ja miałam problem zareagować tak, jak mnie uczono przez właśnie te 2 dni wcześniej. I to też na przykład jest ważna informacja dla mnie, że ja rzeczywiście powinnam uciekać w drugą stronę, a nie pozwalać komuś się zbliżyć, bo nie wiem, jak ja zareaguję, a jest duże prawdopodobieństwo na podstawie tej sytuacji, że nie zareaguję tak, jak powinnam. Ja polecam się zapisać na taki kurs. To nie jest tak, że Wy się nauczycie bić. Być może zapamiętacie kilka właśnie chwytów czy sposobów, w jaki się można wyswobodzić na przykład. Kolejną rzeczą, taką bardzo oczywistą, jest po prostu zachowanie zdrowego rozsądku. Czyli nie wracaj w środku nocy sama, nie pij za dużo alkoholu na imprezach, zawsze sama sobie kup ten alkohol, a nie pozwalaj na to, żeby ktoś Ci przyniósł tego drinka. No, takie podstawowe jakby rzeczy, których nie robimy też w Polsce, no to tego też nie należy po prostu robić w krajach azjatyckich, czy w ogóle podróżując samej. Kolejną moją radą jest szanowanie lokalnej kultury i lokalnych tradycji i również obserwacja tego, jak ludzie dookoła nas, lokalsi się ubierają na przykład. Wietnam jest, szczególnie tutaj na północy, mocno konserwatywny. Tutaj nikt nie chodzi w kusych spódniczkach czy spodenkach, w króciutkich topach. I powiem tak, biali ludzie zwracają ciągle uwagę tutaj lokalsów. Im bardziej wyzywająco będziecie się ubierać, tym jest większe prawdopodobieństwo, że będziecie zbierać jakąś atencję i na pewno zwracać uwagę bardziej, niż jeśli
trochę mniej wyzywająco się ubierzecie. Tak więc jeśli nie chcecie pewnego rodzaju uwagi, to po prostu normalna koszulka i dłuższe spodenki i nie będzie problemu. Najważniejsze zostawiłam na koniec. Ufajcie swojej intuicji. To jest chyba najważniejszy system taki ostrzegawczy, który mamy w organizmie, którego w obecnych czasach nie za dużo używamy, bo często na przykład jak gdzieś idziemy, to mamy słuchawki w uszach, to mamy wzrok w komórce i w ogóle nie patrzymy na otoczenie, które jest. Natomiast prawdą jest, że nasz organizm, nasze zmysły są w stanie bardzo wiele zauważyć, niezależnie od tego, czy my to jakby świadomie rejestrujemy, czy nie. I często jest tak, że gdzieś się czujemy nieswojo i nie do końca wiemy czemu. I właśnie to jest ta intuicja. I jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie któryś z naszych zmysłów zauważył coś, co powoduje, że czujemy się niebezpiecznie. Nigdy tego nie ignorujcie. Dajcie szansę swojemu organizmowi na to, żeby działał tak, jak powinien. To jest bardzo ważny mechanizm w naszym organizmie i naprawdę nie powinno się go ignorować. To tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że przydadzą Ci się te wskazówki. Jeśli podobał Ci się ten filmik, to zostaw komentarz i zasubskrybuj mój kanał. Mega mi to pomoże. Jeśli znasz jakieś inne przydatne sposoby na to, żeby czuć się dobrze, gdziekolwiek jesteś podróżując, to napisz w komentarzu. Tymczasem udanych i bezpiecznych podróży. Kamila, czyli Polka w podróży.